Cześć, tu Jarek z kanału Uniwersytety. Dzisiaj jedziemy do Słowenii na Uniwersytet w Lublanie, który organizuje 26. coroczną konferencję Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych. Dzisiejsza podróż była nieco dłuższa niż normalnie, ale jestem już na miejscu w hotelu. Za kilkanaście minut zaczyna się konferencja. Czas w drogę. Konferencja, w której biorę dzisiaj udział, to 26. coroczna konferencja Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Studiów Politycznych. CEPSA to struktura, w ramach której współpracują ze sobą naukowcy z państw regionu, począwszy od państw bałtyckich, a na państwach bałkańskich zakończywszy. Tegoroczna konferencja koncentruje się na problemie demokracji w rzeczywistości po koronawirusie, a przede wszystkim na nowych wyzwaniach stojących przed państwami europejskimi w zakresie odbudowy społecznej, ekonomicznej, również politycznej. But actually, the research project and the outcomes got, I believe, really. Właśnie zakończył się nasz panel dotyczący zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej, a więc tej poza granicami wspólnoty, odnoszącej się do zarówno najbliższych sąsiadów, jak i bardziej odległych rejonów, takich jak Arktyka, Afryka, Daleki Wschód. 5 prezentacji, bardzo ciekawych i oczywiście pytanie o możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji. Konferencja właśnie się zakończyła. Jak zwykle przy okazji konferencji CEPSy warto było tutaj przyjechać. Tym razem nie tylko była to uczta intelektualna, ale również wydarzenie zorganizowane w niesamowicie pięknych okolicznościach przyrody. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejna będzie dziełem Uniwersytetu w Dubrowniku. Uniwersytet w Lublanie założony został w 1919 roku, ale tradycje akademickie tego miasta sięgają czasów wcześniejszych. Istniała tu Akademia Jezuicka. W czasach wojen napoleońskich Francuzi próbowali założyć uniwersytet. W wieku XIX wraz ze słoweńskim odrodzeniem narodowym okazało się, że wielu studentów jako poddani Habsburgów studiuje głównie w Wiedniu i w Pradze. Miejscowe władze oferowały stypendia habilitacyjne dla tych, którzy chcieli kształcić się dalej, a po powrocie obiecali, iż zasilą szeregi kadry planowanego uniwersytetu. Plany udało się zrealizować dopiero wraz z końcem I wojny światowej i rodzeniem się państwa, które później zostało Jugosławią. Dzisiejszy uniwersytet to 40 000 studentów. 8% z nich to studenci z zagranicy. To prawie 6 000 wykładowców. 30% wszystkich naukowców w Słowenii pracuje na Uniwersytecie w Lublanie. Uniwersytet deklaruje, iż należy do 3% najlepszych uczelni na świecie. Jak na niewielkie państwo dwumilionowe, jakim jest Słowenia, ten uniwersytet jest olbrzymi. Główny kampus Uniwersytetu w Lublanie położony jest w samym centrum Starego Miasta. Kilka minut piechotą od głównych atrakcji turystycznych i centrum życia towarzyskiego, kulturalnego, politycznego tego państwa.
Lublana to miasto o rzymskich korzeniach, o średniowiecznym wyglądzie, o renesansowych i barokowych budowlach. Dzisiaj to 300 000 mieszkańców. Miasto, które jest małe, ale jednocześnie bardzo przytulne i eleganckie. Lublana to z jednej strony miasto tradycji, z drugiej jednak miasto innowacji, dynamiki, wręcz ekstrawagancji, na pewno miasto refleksji. Lublana to stolica Słowenii, kraju małego, ale bardzo różnorodnego, o tradycjach austriackich, włoskich, alpejskich, śródziemnomorskich, bałkańskich. I ten klimat różnorodności widać i czuć bardzo dobrze w Lublanie. Malutka, ale elegancka starówka, nad którą góruje średniowieczny zamek, wypełniana jest setkami, tysiącami ludzi o każdej porze dnia i nocy. To miasto jest tyglem, w którym mieszają się najlepsze elementy europejskiej tradycji. Konferencja się zakończyła. Wieczorem mam jeszcze okazję spróbować tutejszego pysznego jedzenia w jednej z tradycyjnych restauracji w Lublianie, a jutro rano wracam do domu. Ten pobyt był bardzo fajny. To super uniwersytet i super konferencja.